Hello, my lovely friends. This is Marta from Trouble Sunshine, and today I have a pleasure to create for Craft O'Clock. Dzień dobry lub też dobry wieczór. Witajcie, z tej strony Marta i dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam moją inspirację dla Craft O'Clock. Because the spring is right around the corner, I've decided to create something very springishy vibe and actually a Easter inspiration. But I've set myself a little challenge just to take a random paper collection, not necessarily designed for an Easter theme, and create something out of it. And we'll see if I'll manage to actually create something which will be Eastery vibe. Moi drodzy, postanowiłam sobie taki cel, że wezmę sobie tutaj kilka kolekcji, niekoniecznie właśnie takich wielkanocnych, plus jeszcze dodatki i postanowiłam właśnie stworzyć sobie takie małe wyzwanie dla siebie, aby stworzyć taką właśnie wielkanocną inspirację, ale niekoniecznie korzystając z papierów typowo wielkanocnych. Co prawda dodatki, które sobie tutaj przygotowałam, są takie właśnie pastelowe, jasne, kwiatuszki, listki, no ale myślę, że z każdej kolekcji właśnie można wybrać sobie coś takiego jasnego i jest to też fajny pomysł na to, żeby zabawić się tymi wszystkimi dodatkami, które zawsze nam zostają po robieniu jakichś prac, zawsze tam jakieś różne kwiatki gdzieś tam zostają i ja sobie dzisiaj właśnie takie wyłożyłam kwiatki, wybrałam te takie jaśniejsze, bardziej wiosenne kwiatuszki i zobaczymy, zabieramy się do pracy. My friends, I've decided because after every single work I'm creating, there's always like a couple flowers, leaving behind. I've decided to gather them all together to see, I choose this brighter, more springish color tones. And I've decided I'm gonna be creating something out of it. First, I am creating my own base because I need a quite large one. This one will be 9 by 9 inches. And I am just cutting two pieces of the paper. One is 1 inch bigger, and as you can see I am just layering them together and glue this top hinge, and that way I am having my own card base. Potrzebowałam dość sporej bazy. Ja sobie tutaj ucięłam prawie 9 cali, czyli 22,5 cm. Prawie 23 cm i jedną karteczkę zostawiłam trochę dłuższą i jak mogliście zobaczyć, ja sobie ją zbiegowałam i skleiłam od góry. I have this big oval scallop dice from the Creative, and I've decided to do a little bit incision to create this step fold card. Mam takie duże wykrojniki w kształcie takich falbankowych, właśnie owali i postanowiłam zrobić taką kartkę schodkową, w której to przy użyciu wykrojnika robi się takie właśnie nacięcie. Zostawiam górę połączoną, tam zadbałam o to, żeby kawałeczek od góry odstawał, a teraz robię takie, przepuszczam przez moją maszynkę do wycinania, jednocześnie, zobaczcie, nie docinam do końca tego kształtu. My friends, as you can see, I only did partially die cutting, so I'm leaving the bottom bit intact, and now I am creating a scoring line which meets those end from the die. Teraz na tablicy do biegowania tworzę sobie linię i zobaczcie, ja robię ją w tym miejscu, w którym kończy się to nacięcie. Nie będę Wam podawać szczególnych rozmiarów, bo jeśli Wam się nacięcie skończy na 2 cale, czy 5 cm, 4 cm, no to sobie to właśnie dobigujecie. I potem po stworzeniu pierwszej linii robię drugą linię dokładnie tyle samo, ile i takiej samej szerokości jak pierwsza linia. Once I create the first scoring line, then I'm following with another one, which is exactly the same with creating the strip, and now I am folding. First one is a mount fold, then volley, and as you can see I have this perfectly created oval step fold card. Zobaczcie, ja sobie tutaj złożyłam, najpierw do środka zagięłam, potem na zewnątrz i zobaczcie, mam takie właśnie owalne jajeczko z fajną podstawką. Ono się nie buja, nie będzie się przewracać, bo można by było stworzyć taką kartkę typowo, wyciąć cały owal, ale wtedy jest zawsze problem, bo jak się więcej dodatków nałoży na jednej stronie, to jajko się przewraca, a w ten sposób mamy taką fajną podstawkę, no i też kupę miejsca dodatkowego, żeby zaaranżować właśnie te dodatki, poprzyklejać sobie, więc
Zaraz będziemy sobie to robić, ale zanim jeszcze do tego przejdę, postanowiłam sobie wyciąć ramkę. My friends, before I will start decorating my card, I've decided I need some kind of a frame, something to just look nicely, and then maybe a little bit different color the background. So I'm just looking through the papers and trying to decide. At this point, I don't have any like particular idea in my head. I just let myself to go with the flow and how I feel. So as you can see, I'm just checking lots of the papers. I was thinking of this wooden pattern, but then I've decided it's a little bit too darkish for the springtime. So eventually I've decided to go with the purple, and now I'm looking for the something which will fit nicely to create the frame around. Postanowiłam troszeczkę zmienić sobie tutaj kolory i bardzo spodobał mi się ten fioletowy papier. Pomyślałam, że on będzie taki właśnie ładnym, wiosennym tłem i muszę sobie stworzyć ramkę do niego. Nie mam takiego, wiecie, przygotowanego pomysłu. Ja zawsze lubię pracować na bieżąco i dlatego możecie zauważyć, że teraz przewracam tymi papierami jedne, drugie, zastanawiam się, ale wydaje mi się, że właśnie najlepiej jest tak popuścić sobie, wiecie, wodze fantazji i tak jak idzie się na bieżąco coś zmieniać, dodawać. Wydaje mi się, że takie prace są najlepsze niż takie wcześniej przygotowane. Przynajmniej mnie się tak zawsze najlepiej pracuje, że siadam i robię i wtedy zawsze jakiś fajny efekt wychodzi. Wycięłam sobie, zobaczcie, pełne to kółeczko falbankowe, ten owal i do tego jeszcze ramkę. I cut this oval frame and then my purple background underneath, and I also had this little like a Easter basket die from the signature dies, which I also thought it will be a nice accent, and I cut it from the same paper as the as my frame. And now I have this lovely blue color paper, also from the same collection, and which is Creative Retrieve. And I decided to add this Easter accent in a form of the bunny. Wzięłam sobie te papiery z Creative Retrieve i tutaj właśnie one, to jest to fioletowe tło, ramka. Wycięłam sobie też koszyczek taki wielkanocny, miałam taki wykrojnik, ale nie miałam żadnego takiego, wiecie, baranka, króliczka. Miałam jednego, ale był za malutki, więc postanowiłam sobie go dosztukować, narysować na tekturce i zobaczcie, to jest nic skomplikowanego tak naprawdę. Chciałam jakiś taki właśnie tekturkowy element, ale nie mam, więc tworzę sobie tutaj, naszkicowałam i teraz odrysuję go sobie na papierze. A w ten sposób będę miała taką, wiecie, a la tekturkę, ale pokrytą papierem w kształcie właśnie takiego króliczka. I am quickly cutting it with my scissors, and then I am just checking whether I'm happy with the size. I also decided I would like my bunny to hold something in his paws, so I'm just quickly creating two of them. So as you can see, it's really nothing very difficult. It doesn't require any drawing skills from you. Anyone can do that. Wycięłam sobie mojego króliczka, na szybciutko jeszcze sprawdziłam, czy jestem zadowolona z rozmiaru, czy on mi się podoba i wymyśliłam sobie też od razu, taki pomysł mi wpadł do głowy, że fajnie byłoby, gdyby mój króliczek mógł coś trzymać właśnie w łapkach. Dorysowałam sobie szybciutko łapki, również wycięłam z tej tekturki i zobaczcie, to jest nic naprawdę skomplikowanego, wcale nie wymaga to od Was żadnych umiejętności rysowania, szkicowania, naprawdę podstawowe kształty i zobaczcie sami, jak one fajnie wyglądają, a jeszcze podbite tekturką te papierki naprawdę dadzą Wam bardzo, bardzo fajny efekt takiego, no może nie MDF-a, ale takiej wiecie, fajnego elementu ozdobnego. Now, once I trace my bunny onto the blue paper, I am cutting around it. And then I will also cut his paws
And next step, I've decided to actually use a little bit of the white gesso. You will see it in a minute, and then I will go over the edges of my cardboard just to get rid of this brown tone and give it a little bit lighter color because I want my inspiration to be quite light, springful. So this is the step I've decided to do to get rid of this dark edges. Po wycięciu króliczka zdecydowałam się, ponieważ chcę, żeby moja inspiracja była taka jasna, wiosenna, postanowiłam jeszcze dołożyć sobie jeden krok i te moje tekturki wycięte tutaj, łapki i tego króliczka, ja sobie pomaluję białym gesso. Za chwilkę będziecie mogli zobaczyć, ja sobie wezmę pędzelek i będę sobie te brzegi malować po to, żeby one nie były takie ciemne i wyglądał ten projekt po prostu na taki bardziej dokończony. Teraz szukam sobie pędzelka. I zaraz wezmę sobie gesso i ruszam do malowania. Nie jest to konieczne, naprawdę nie jest to taki krok, który trzeba wykonywać. Ja po prostu lubię, jak te brzegi są takie trochę pobielone, bo wtedy no, wygląda to czyściej, wygląda na pewno to cięcie i taki bardziej profesjonalne wykończenie ma efekt, można w ten sposób uzyskać. My friends, this is not actually something you will have to do. If you don't have a gesso, you can use a white acrylic paint or you can totally skip this step. It will be fine as well. I just personally think that going over the edges with the white paint or gesso, it actually gives them a little bit nicer and professional finish, but it's entirely up to you whether you would like to do it or no. Or not. I don't have any jar with the water, so I just use a baby wipe to quickly clean my brush, and then I will wash it after I'm finishing. I've decided to distress the edges just to give it additional interest and extra dimension to my paper as well. Postanowiłam jeszcze delikatnie przejechać sobie nożyczkami po tych elementach, które sobie wycięłam i robię to tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, nadaję to papierowi dodatkowej objętości, bo lekko spulchnia jego brzegi, a po drugie, jest to doskonała technika na to, żeby ukryć wszystkie niedoskonałości. Jak będą jakieś nierówności, czy gdzieś Wam się ten obrazek rozjedzie, to naprawdę, jeśli sobie w ten sposób wykończycie brzegi, nie będzie w ogóle widać, że coś jest krzywo i po prostu fajnie to Wam te wszystkie niedoskonałości pomaskuje. I use my heating tool to speed up the drying process, and then I will assemble my bunny together. I will attach the paper to the cardboard copy, and then I will also glue together his spouse. Postanowiłam użyć troszeczkę suszarki nagrzewnicą, sobie właśnie podmuchać po to, żeby przyspieszyć dosychanie tego podkładu, tego gesso. I teraz sklejam sobie króliczka, używam tutaj zwykłego białego kleju PVA i naprawdę on Wam wystarczy. Upewniam się tylko, że on w miarę równo jest nałożony i rozsmarowywuję palcem, dlatego że jeśli zostawicie takie, wiecie, grubsze linie od kleju, to później ten papier może Wam się pomiąć. I ja zawsze lubię to tak stosować właśnie klej, że rozcieram go sobie palcem cienko i wtedy zapobiegam takim ewentualnym, wiecie, śladom właśnie kleju na papieru. Choć tu muszę przyznać, że z papierami z Craft O'Clock nigdy nie miałam takiego problemu, ponieważ one są bardzo dobrej jakości, bardzo gruba jest ta gramatura, 250 i na tych 8-calowych bloczkach jest 190, także też naprawdę ten papier jest dość gruby i nigdy nie miałam problemu z żadnymi śladami po kleju. Natomiast jeśli macie właśnie takie ślady od kleju, to naprawdę polecam Wam, żeby cieniej po prostu równiej sobie palcem przejechać ten klej, rozsmarować i to też zapobiegnie właśnie, żeby odkształcaniu się tego papieru, żeby Wam ślady po kleju się zostawały. I am dressing my bunny with a little piece of the pink cord and tying a bow around his neck. I think it will look really, really cute. It's gonna be a bunny girl.
And I think that bow is really adding this nice accent. Postanowiłam przybrać sobie mojego króliczka, a może właśnie króliczkę, taką różową kokardką ze sznureczka. I muszę Wam powiedzieć, że takie właśnie elementy naprawdę wykańczają Wam takie kawałeczki. Zobaczcie, serduszko, kawałek kwiatka do łóżka i króliczek jest gotowy. I naprawdę fajny taki element, który można samemu wykonać bez potrzeby posiadania, wiecie, jakichś tam specjalnych sprzętów, tekturek i różnych innych przedmiotów. Można sobie narysować i naprawdę dużo czasu to nie zajmuje, a też efekt jest bardzo, bardzo fajny. Mam tutaj właśnie ten koszyczek i muszę go teraz sobie przystroić. W kolekcji Hummingbird, pieśń kolibra, były takie właśnie jajeczka przepiórcze i postanowiłam skorzystać z nich jako z takich jajeczek wielkanocnych i układam sobie teraz kompozycję, wybieram sobie takie dodatki. Mam tutaj kilka kolekcji tak naprawdę, oprócz tego Creative Retrieve. Dodatki mam z kolekcji Spring Morning Dreams, a także Spring Bustling. I jeszcze do tego mam listki, moje ukochane liście numer 2, a także listki numer 9, które muszę Wam powiedzieć, że coraz częściej korzystam i chyba one również będą moimi ulubionymi. Tak naprawdę wszystkie dodatki są fajne i zobaczcie, wszystkie ze sobą pięknie się komponują, można je dowolnie mieszać, nie trzeba koniecznie być z daną kolekcją, wiecie, że tylko z jednej kolekcji tworzyć. Naprawdę zachęcam Was, abyście sobie te dodatki między sobą też mieszali i zobaczcie, jak wszystko ładnie wygląda. And now it's time to start working on my composition. I am making a dry run of the elements. What I'm having here is this die-cut elements from a few collection called Spring Morning Dreams, Spring Bustling, Hummingbird Song, and I'm also having two different kinds of the leaves. This is a leaves number 2, my forever favorite, and then leaves number 9, which I'm also falling in love with. I'm using them more and more often. Actually, all the elements to cut are absolutely amazing. They match one to another very, very well. If you have some elements from various collections left over after different works, definitely this is a perfect opportunity for you to use them up and create something nice. So here you can see I am gluing my background. I will attach the frame and then I will be sort of working on my composition, trying, I've did that dry run, so I know more or less where I will be attaching my elements, and I'm gonna be attaching all of them with the help of the hot glue. Zobaczcie, przykleiłam sobie tą fioletowy papier na moje tło, teraz przyklejam sobie ramkę. Bardzo lubię w tym celu właśnie korzystać z takiego płynnego kleju, ponieważ daje on taki poślizg i można sobie tam na spokojnie, chwila jest, żeby sobie upewnić się, że wszystko przylega perfekcyjnie, szczególnie jeśli są takie kształty właśnie wycinane z jakimiś falbankami, a nie prostymi brzegami, to trzeba dobrze się tam, wiecie, wpasować, żeby później nie było krzywo. I będę sobie przyklejać wszystkie moje dodatki za pomocą kleju na gorąco. Mam tutaj ten koszyczek, kilka elementów, właśnie te liliowe kwiatki są z tej kolekcji Pieśń kolibra z dodatków i zobaczcie, jak wszystko fajnie ze sobą się komponuje. Naprawdę jestem zadowolona z tego efektu, bo pomimo tego, że nie są to takie typowo wielkanocne kolekcje, to jednak efekt końcowy, mam nadzieję, że też Wam się spodoba i też uznacie, że jest taki właśnie wielkanocno-wiosenny właśnie dzięki tym wszystkim dodatkom. Także naprawdę zostawiajcie sobie te wszystkie kwiatki, które Wam zostają gdzieś tam po pracach i ja lubię właśnie w ten sposób też pracować, żeby z różnych takich dodatków też coś połączyć, bo zawsze fajny wtedy efekt wychodzi taki, wiecie, no zupełnie inny. W sensie, że jak połączycie kwiaty z dwóch różnych kolekcji, to będziecie mieli zupełnie inny efekt, jeśli połączylibyście
połączycie jedną z tych kolekcji z jeszcze inną kolekcją, więc zawsze wtedy naprawdę fajne, ciekawe połączenia i kolorystyczne i kwiatowe wtedy właśnie wychodzą. Mam tutaj te jajeczka, docinam sobie jeszcze kilka z nich, żeby mieć wystarczająco i skorzystam sobie z odrobinki sianka na ten mój koszyczek, żeby dać takie wypełnienie i też, żeby tam w środeczku coś się działo, żeby te jajka, tak wiecie, nie wisiały w powietrzu. I am working on my composition. I cut a few eggs from the Hummingbird Song collection. I'm also using a little bit of the florist sizzle just to help me up to fill up this basket, so my eggs not gonna be suspended in the air. And now I am gonna be start assembling all my elements. As you can see, I have this little heart, and I thought it will be cute for my little bunny girl, just to hold the heart in her paws, and I am just adding it with the hot glue. Pomyślałam, że właśnie fajnie będzie, jak ta moja króliczka będzie sobie trzymała takie serduszko w rączkach i zobaczcie, naprawdę słodki ten króliczek i no, mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też robicie takie elementy i jakie są Wasze ulubione prace wielkanocne, jakie są Wasze kolory wielkanocne też, czy korzystacie z jakichś tradycyjnych kolorów na Wielkanoc, macie jakieś takie ulubione, czy nie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, ja będę zaglądać i czekać na nie tutaj właśnie na stronie Craft O'Clock. And as I've just mentioned in Polish, I'm really curious, what is your favorite type of the Easter work? Do you have your preference in the color choices if you're creating Easter creation? Let me know, my friends, in the comments below. I will be looking forward. I will be checking the Craft O'Clock YouTube page just so I could see what's your favorite colors, and maybe get inspired for my next inspiration as well. So I always like to hear what is driving your crafting activities, what's your favorite themes and colors, because that's maybe could be idea for me to try as well. Now I am attaching everything. This is nothing really complicated at this point. I am just like, you know, trying different elements to see what works well with another one. And yeah, I think this is the final part of my creation. I always really enjoy this moment very much, because this is actually when we can see how our work is coming together. So this is something I truly love, the last few minutes when I can, you know, give myself permission to be creative and, you know, create all these compositions. So this is always my favorite part of the finishing of my creation. Teraz wykańczam sobie tą pracę i tak jak powiedziałam po angielsku, jest to w zasadzie chyba mój, no i myślę, że każdego taki ulubiony moment właśnie pracy, kiedy naprawdę widzimy, jak ta nasza praca, wiecie, zaczyna, że tak powiem, no, nabierać życia i wszystkie te elementy cudownie ze sobą współgrają. Jest to bardzo fajna zabawa teraz dodatkami, kiedy ja mogę sobie przybierać, dokładać może taki kwiatek albo inny. Naprawdę bardzo to lubię. Ten ostatni moment, kiedy można sobie tak, wiecie, popłynąć kreatywnie i coś tworzyć. Także no, na tym etapie już tylko i wyłącznie będę przyklejać dodatki. I tutaj chciałam na początku w zasadzie, chciałam Wam powiedzieć, że na początku jak zaczynałam tą pracę, to myślałam też właśnie o dodaniu jakichś innych elementów ozdobnych. Mam kilka takich metalowych też elementów i myślałam jeszcze o tekturkach, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę bogactwo dodatków w tych kolekcjach Craft O'Clockowych jest tak duże, że ja często mam tak, też miałam i w poprzednich pracach, że gdzieś tam sobie naszykowałam te inne elementy, ale potem koniec końców naprawdę te dodatki zrobiły całą pracę, że nic już więcej nie potrzebowałam. My friends, last thought I want to tell you is that when I was starting this inspiration, when I was sitting down to create this idea and put it onto the paper,
I also had this vision that I will add some other like chipboard element, maybe some couple of the metal embellishment, just something extra to fill up my work. But at this point, I want to tell you that the craft o'clock, these elements to cut, they are absolutely brilliant. They just fill up the composition perfectly. And even though initially I was thinking I will need some ribbon accent or some like embellishment, maybe some buttons, something like that, eventually I've decided that I do not need anything else, because the paper just does the job. And once you have these collections, like different elements to cut, you really don't need anything else to create this lovely dimensional project. And as you can see, it's really a lot going on, so I encourage you to play with the elements from various collections. Lastly, I would like to advise you so you could stand up your card from time to time just to see whether you still have any empty spaces and gaps which will require to fill up with more flower and leaves, just to have this nice composition all around. I'm not gonna be doing anything else apart from working on my composition, and then I will add some clear nouveau drops at the end to create that water droplet effect. But beside that, this is it. That was my inspiration. I hope you will enjoy it, and if you do, please leave me a comment down below, and definitely share this video with your friends. Subscribe to the Craft O'Clock YouTube channel, so you're not gonna be missing any more inspiration from me or any other of my crafty friends from our wonderful design team. So thank you so very much for being here, for watching, and I hope to see you here shortly. Kochani, jako ostatnią radę chciałam Wam powiedzieć, że jak robicie takie kompozycje, to postawcie sobie tą karteczkę od czasu do czasu na pionowo, po to, żebyście zobaczyli, jak wypełnia się ta kompozycja, czy nie ma gdzieś jakichś luk, bo czasami jak się te schodki rozłożą, to potem się może okazać, że gdzieś z której strony, wiecie, macie taką lukę, więc sprawdzajcie sobie to, żeby ładnie wszystko się Wam wypełniło. Mam nadzieję, że ten mój pomysł Was zainspirował, że też będziecie tworzyć właśnie takie wielkanocne kompozycje. Dajcie znać w komentarzach oczywiście i zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli spodobało Wam się to wideo, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Craft O'Clocka, podzielcie się też filmikiem, udostępnijcie, jeśli możecie. Bardzo Wam za to dziękuję i trzymajcie się cieplutko. Naprawdę dziękuję Wam bardzo serdecznie, że ze mną tutaj dzisiaj byliście. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy. A jeszcze na sam koniec pokażę Wam zdjęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć na zbliżeniu, jak ta kompozycja wygląda i dokładnie w detalach, jak wyszło. Także pozdrawiam Was, ściskam Was i do zobaczenia. Pa, pa!